Heja, siemano, witajcie na moim kanale. Przed wami Sigway Ninebot ZT3 Pro D. Każdy zna tą hulajnogę, hulajnoga mocna. Dzisiaj wam pokażę w tym odcinku, jak to zrobić, jak stuningować tą hulajkę za darmo o 2 km, żeby szybciej jechała. Jest to darmowe, można to zrobić i jest to legalne. Także zapraszam was na odcinek, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, jeśli macie jakieś pytania, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się uda i jeśli wam się podoba, a jeśli wam się nie uda, to nie zostawiajcie w dół, zostawcie do góry, pomogę wam, jak to zrobić. Hej! Słuchajcie, żeby jeszcze nie było, zobaczcie, ta hulajnoga tutaj normalnie wjechała sama, bez żadnych tych. Jestem tą hulajnogą tutaj, żeby wam pokazać, jak stuningować tą cudowną, piękną i taką z charakterem hulajkę. Słuchajcie, no to się prezentuje, ta hulajnoga jest naprawdę wyśmienita. Ja nie mogę się nią zachwycić. Kolory, słuchajcie, te barwy, ten styl, no jest coś pięknego. Widać, że to jest wykonane naprawdę solidnie, widać, że to jest zrobione z charakterem, widać, że te plastiki wszystkie są takie, wiecie, czuć ten plastik, no czuć ten pieniądz, to słuchajcie, to jak w BMW, w Audi, w Mercedesie. Widać, że to jest zrobione po prostu po to, żeby tą hulajnogę śmigać po takich ciężkich terenach, gdzie naprawdę inne hulajnogi mogą sobie tylko pomarzyć. Słuchajcie, teren jest naprawdę ostry, zobaczcie, gałęzie, trawa, wszystko. Ja tą hulajnogą wjechałem tutaj, także to nie jest żadna ściema. Hulajnoga jeździ, jest wyśmienita, można z nią po górach jeździć wszędzie. Ja miałem tą hulajnogę w Chorwacji, także możecie zobaczyć u mnie na odcinku, jak ta hulajnoga sobie dawała tam radę. Także teraz bierzemy was na ten test, pokażę wam, że to naprawdę działa i można to zrobić legalnie, 2 km/h i naprawdę z czystym sercem mogę wam polecić, jak to zrobić. Zobaczycie w dalszej części odcinka, ale nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, zostawić łapkę w górę. No, słuchajcie, myślę, że za darmo możecie to zrobić. Ja wam pokażę, jak stuningować, bo widziałem, że nie ma takiego odcinka jeszcze na polskim YouTubie, więc postanowiłem dzisiaj ubrać się. Brzydka pogoda, słuchajcie, wiatry wieją, trzeba było się przygotować, ale zrobiłem, mówię, zrobię odcinek wam. Zrobię, żebyście też mogli pojeździć 2 km szybciej, bo 2 km to jest naprawdę dużo, więc zabieram was dalej na dalszą część odcinka i zapraszam jeszcze raz serdecznie. Dotrwajcie do końca, obejrzyjcie do końca, to jest dla mnie bardzo ważne. No co, dobra, nie gadam dłużej, bierzemy, ubieramy tutaj na grzbiet, na brzuch ten statyw i wam pokazuję, że jeździ 20, a 22 można z tego zrobić. Hej! Słuchajcie, wezmę was teraz na ten test. Zobaczycie, że nie ściema, że ta hulajnoga jedzie po takich terenach, wyśmienicie sobie daje radę. No kurde, zobaczcie, jaka hulajnoga tu da radę. Wiadomo, po takich terenach nie jeździ się szybko, ale gdybyście gdzieś zabłądzili, mając taką hulajnogę, spokojnie można sobie dać radę. No, słuchajcie, coś pięknego. Taką hulajnogą to można jeździć. Lepiej kupić hulajnogę wypasioną, ale po terenach można jeździć. Zobaczcie, nie ma żadnego problemu. Słuchajcie, opony są tak duże, że sobie ta hulajnoga świetnie daje radę. I jedziemy, zobaczcie. Maksymalna prędkość jest 20 km na godzinę. Nie da się szybciej, mam na maksa. To nie jest żadne oszukaństwo. Jedzie. Więcej nie chce. Więcej nie chce ta hulajnoga jechać. I to jest fabryczny jej stan, 20 km na godzinę. A zaraz pojadę w miejsce, gdzie będę mógł spokojnie nagrać wam. Pojadę w miejsce i pokażę wam, że da się to zrobić. Że da się to zrobić na 22 km/h. Bez żadnych inwestycji, bez żadnych wydawanych pieniędzy, bez żadnych dodatkowych aplikacji. Wszystko z aplikacją Sigwaya. Sigwaya Ninebot ZT3 Pro D. Także widzowie, zatrzymuję się gdzieś i pokazuję wam, jak to zrobić. Mam nadzieję, że wam się uda. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli napiszecie mi, że wam się też udało. I no co, czekam na efekty, czekam na komentarze z waszej strony. Dodam wam tylko jeszcze, że ta opcja o 2 km jest dostępna dla użytkowników w Niemczech. Można to zrobić w Polsce, mając niemiecką kartę i niemiecki internet, lub jeśli macie program do zmieniania IP, można to zrobić po prostu dając hulajnodze 22 z tego względu, że górka była, dając hulajnodze widoczność, że jesteście w Niemczech. W Polsce ludzie to też robią, wiem, tylko trzeba mieć chyba do zmieniania IP
taką aplikację, aby wasza hulajnoga wykryła, że jesteście w Niemczech. Także zatrzymujemy się i wam pokazuję. Słuchajcie, może bliżej do was podejdę. Słuchajcie, teraz wam pokażę, jak to zrobić w bardzo prosty sposób. A nie. To się wytnie, a może nie. Dobra. Słuchajcie, pokażę wam teraz, jak to zrobić w prosty sposób. Włączyłem nagrywanie. Oczywiście hulajnoga musi być połączona. Połączona musi być z aplikacją w telefonie, z aplikacją Segwaya. Więc widzicie tutaj teraz po której stronie. Także jak widzicie, mamy aplikację do tej hulajnogi, do Segwaya. Nie wiem, czy do innych modeli jest taka sama, wydaje mi się, że tak. Wchodzimy tutaj w ustawienia, czyli Einstellungen, wchodzimy w ustawienia. Na sam dół zjeżdżamy, mamy coś takiego jak Fahrzeugstandort, czyli tak jakby lokalizacja hulajnogi, gdzie jest hulajnoga. Wciskamy tutaj, dajemy proszę zaktualizować. Jak widzicie, ja mam Polskę, ponieważ mam kartę z Polski, także ja mam Polskę. I zobaczcie teraz. Wracamy. Dajemy tutaj w tą czerwoną tutaj ikonkę, żeby dostosować swoją prędkość do danego trybu. Jak widzicie, macie Eco, Drive i Sport. Słuchajcie, ja mam na Polsce, jak widzicie tutaj, maksymalnie mam 20 km na godzinę, także tą hulajnogę nie pojadę szybciej niż 20 km na godzinę. I teraz wam pokażę, jak to zrobić, żeby przestawić tutaj w tym trybie do 22 km na godzinę. Także przełączam się na niemiecki internet lub pojadę połączyć się z Wi-Fi przy balkonie i pokażę wam wtedy, jak to zrobić na 22 km na godzinę. Hej, jestem z powrotem. Pokażę wam teraz, jak to zrobić. Mając dostęp do internetu niemieckiego lub niemiecką kartę, albo, tak jak mówiłem, zmianę IP. Słuchajcie, wchodzimy w aplikację, tak samo jak tamtym razem. Wchodzimy w ustawienia, wchodzimy na sam dół Fahrzeugstandort, czyli jak widzicie w lokalizacji hulajnogi. Dajemy bitę proszę zaktualizować. Jak widzicie, teraz mi skoczyło tutaj na Niemcy. Mam Niemcy. Hulajnoga oczywiście jest połączona, Bluetooth jest włączone, hulajnoga jest połączona. Wchodzimy również tutaj w ustawienie prędkości do danego modusu, czyli do sportu, do Eco. I słuchajcie, tutaj jak widzicie, teraz macie suwak. Można tą hulajnogę przestuningować do 22 km na godzinę. Także działa to. Teraz wam pokażę, że można to zrobić. Słuchajcie, zobaczycie na samym końcu, że to funkcjonuje. Ale ja z tego miejsca zakończę ten filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że wam pomogłem przede wszystkim. Mam nadzieję, że uda wam się to zrobić, bo naprawdę 2 km to jest dużo. To jest, jak już testowałem 20 km, 22, także 2 km dają naprawdę większą frajdę. Zobaczcie teraz, że to działa. Zostawcie łapkę, napiszcie komentarz, zostawcie subskrypcję, kliknijcie ten dzwoneczek, żeby wam się przypominał filmik kolejny. Będzie tych odcinków dużo o tej hulajnodze, bo ja już tą hulajnogę użytkuję 3 miesiące. Hulajnoga była ze mną w Chorwacji, też są filmiki, więc będzie dużo o tej hulajnodze. Widzę, że wam się podoba, że nie ma dużo na polskim YouTubie tego, więc postanowiłem, że zrobię taki temat. Zostawcie subskrypcję, pamiętajcie, trzymajcie się, do następnego odcinka, pozdrawiam, ja, hej! Ruszamy znowu tą samą drogą. Teraz muszę uważać, bo jest mocniejsza. Ja to czuję, że jest jakby następnie mocniejsza. Niestety muszę tutaj powoli jechać, ale zaraz damy gazu. Zaraz damy gazu i będziecie świadkami, że to kurde działa. No działa. Widzowie, 2 km szybciej, za darmo. Bez żadnych tuningów, bez żadnych chipów, bez niczego, bez żadnej płatności. Po prostu dostęp do internetu lub Wi-Fi. Słuchajcie. Dobra, powoli i dajemy gazu. Zobaczcie, 22.
I to nie jest z górki. 22 km. Tuning! Woohoo! Za darmo! Yeah! Proszę, funkcjonuje! Tuning za 0 zł.